Cześć, tu Marcin z Charlie Studio. Znowu trochę będę gadać o muzyce, o pewnej płycie szczególnie. W zasadzie wszystkie trzy albumy są równie istotne, ale jest taka płyta, którą jeszcze niedawno było naprawdę ekstremalnie trudno zdobyć. W zasadzie to była historia niemożliwa do wykonania, ponieważ pierwsze tłoczenie, pierwszy wypust tej płyty no to w zasadzie się nie pojawiał na żadnych aukcjach, a jeśli w ogóle gdzieś ją widziałem, to w cenach astronomicznych. To słowo bardzo dobrze pasuje do tej płyty. No ale przede wszystkim jej nie było. Płyta jest wybitna, więc cieszę się niezmiernie. W ogóle żyjemy w czasach, kiedy tych reedycji pojawia się bardzo dużo klasycznych albumów, których w dobrych tłuczeniach, bo to jest ważne, żeby to też szła za tym jakość, jest naprawdę multum. Takie firmy jak Tone Poet, Acoustic Sounds, zresztą zrobię o tym pewnie osobny odcinek. No ale fajne jest to, że ktoś poszedł po rozum do głowy i w końcu wznowił płytę, moim zdaniem jedną z największych i najlepszych, najważniejszych dla mnie z całą pewnością płyt ze spiritual jazzem i w ogóle, bo jeśli ktoś kocha muzykę Alice Coltrane, Faura Sandersa, Coltrane'a i podobnych gagatków, czy też ze współczesnych rzeczy muzykę wydawaną w Gondwana Records, no to ten album musi znaleźć się na jego półce. To jest moim zdaniem totalny top, pewnie jedna z najważniejszych płyt spiritual jazzowych w historii. African Skies, Kelana Phil Korana i jego zespołu. Jeżeli tego nie znacie, a wcale się nie zdziwię, bo dosyć niszowy jest to temat, to gorąco namawiam i polecam, bo jedna z ważniejszych płyt, myślę, że dla mnie w ogóle. Tak jak mówię, szukałem jej przez wiele lat, ale cena odstraszała. Dlaczego astronomia? No, płyta została nagrana dla Planetarium w Chicago. Jest to muzyka, która była takim dźwiękowym uzupełnieniem przedstawienia, które się w tym planetarium odbywało, więc ciekawy temat, ciekawy na pewno dla samego Kelana, bo był to człowiek wielu pasji. W ogóle Kelan jest jednym z współzałożycieli AACM. W latach 50., 60. grał w zespołach Sun Ra, także no nie lada gagatek, a ta płyta no to jest coś, czego nie można przegapić. Pierwszy wypust tej reedycji zniknął praktycznie od razu, więc znowu mocno się zirytowałem, jak nie udało mi się kupić jej po tym wznowieniu. Na szczęście ta reedycja została wypuszczona ponownie, jest dotłoczona i nie przegapcie tej okazji, bo naprawdę, słuchając tej muzyki człowiek unosi się delikatnie nad powierzchnią. Myślę, że stanie się jedną z waszych ulubionych w tym gatunku muzycznym. A jeśli chodzi o samą muzykę i skład, no to skład jest przedziwny, bo nie znam drugiej płyty, na której w składzie są 2 kontrabasy, 2 harfy, konga, gitara. Jest to też instrument skonstruowany przez Kelana Phila Korana. Także instrumentarium jest niezwykłe. Głosy, wokale na płycie to... Dobra, nie będę już więcej gadał. Po prostu posłuchajcie tego, bo da się tego posłuchać w streamingach. A jeżeli jesteście kolekcjonerami płyt albo chcecie mieć coś absolutnie wyjątkowego z genialnym brzmieniem, bo jeżeli chodzi o brzmienie, to płyta dorównuje naprawdę najlepszym tłuczeniom z epoki. Brzmi fenomenalnie, także no, sam się bałem, że ją przegapię, dlatego mówię, żeby to nie przeszło gdzieś tam sobie bez echa, chociaż w Stanach reedycja roku dla wielu, także ważny album. Następna płyta
To płyta jednego z moich najukochańszych chyba muzykantów, jakich świat wydał, Eric Dolphy. Każdy, kto słucha jazzu, to gdzieś tam się na Erika natknął. Wszyscy znamy albumy takie jak Out of Lunch, ale ta płyta była również zaskoczeniem dla mnie. No, mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzają dźwięki zza okna, bo mamy potężny remont w okolicy. No ale myślę, że mnie słychać. Other Aspect Erika Dolphy'ego to płyta, której sam przyznam szczerze nie znałem za dobrze. To jest jedna z tych, które przyjechały ze mną z Monachium. No i to, że powiedzieć, że mnie zaskoczyła, to jest mało, bo ona mnie no, zmiotła. To jest muzyka oczywiście improwizowana, połączona z taką muzyką awangardową. Na pierwszy utwór, to jest utwór, w którym śpiewa kontratenor. Jest to tak dziwne połączenie, tak wydaje, ono nawet się momentami wydaje, jest śmieszne, nie ma w tym w sumie nic złego. Jest to naprawdę kawał muzyki, ale no nie każdemu się to spodoba. Już nie jeden słuchacz kazał przewinąć pierwszy numer o tytule Jim Crow, a dla mnie jest jednym z ciekawszych na płycie. Płyta wydana dla Blue Note pośmiertnie, bo to są nagrania z 61-64 roku. Myślę, że ta płyta doskonale pokazuje to, gdzie muzyka Dolphy'ego zmierzała i pewnie jakieś takie kierunki, które byłyby może częściej eksplorowane przez samego Dolphy'ego, bo połączenie muzyki awangardowej z jazzem to naprawdę był wielki umysł muzyczny i przede wszystkim chłop, który miał odwagę. No, ja nie wiem, czy macie takie wrażenie, jak się słucha Dolphy'ego, nawet na albumach z Johnem Coltrane'em czy u Mingusa, ja zawsze tak mam, że jak wchodzi Dolphy, to jest ciekawe, bo ono jakby od razu jest rozpędzony. Tam nie ma gry wstępnej. To jest gość z takim impetem wchodzi, ze swoimi solówkami, ze swoją grą. Za każdym razem jak pojawia się zadęcie Dolphy'ego w jakimś numerze, po prostu mam wrażenie, jakby ktoś otworzył okno, wpuścił świeże powietrze. No wiosna, po prostu gość był jedyny w swoim rodzaju. Bardzo, bardzo szkoda, że odszedł tak szybko. No co tu dużo gadać, no. Za szybko na pewno. Kolejne utwory na płycie już są dużo łatwiejsze do zgryzienia. Piękna kompozycja Inner Flight, ona jest w dwóch odsłonach, na pierwszej i drugiej stronie. To jest solo Dolphy'ego na flecie. No naprawdę, to jest to co Dolphy potrafił opowiedzieć, bo on opowiada po prostu muzykę. Jest to wciągające. Nie jest w żaden sposób, mimo że solo, flet prosty, to nie jest to naprawdę przez ani chwilę nie jest to nudne. Na następnej stronie B, jest też utwór improwizowany, inspirowany kulturą wschodu. No, Other Aspect. Polecam. Nie jest to droga płyta, a naprawdę super ciekawa. Ja do niej wracam ostatnio regularnie, daje mi wytchnienie. No i ostatnia propozycja, nie wiem czy nie najważniejsza, to muzyka mojego kolegi Masai Hijikata i Shingo Inao. Tych dwóch panów nagrało jakiś już czas temu płytę Vitra, o której zresztą wspominałem na swoich Facebookach wielokrotnie, bo wspaniała jest to muzyka. Ale kilka dni temu wyszła płyta koncertowa. Koncert nagrany w Łodzi w studio radiowym. Była cała trasa, która miała promować ów płytę, a ten koncert, o którym wam tutaj mówię, to było w ogóle pierwsze spotkanie na żywo tych panów, którzy zagrali koncert, no bardzo odważnie podchodząc do sprawy. I powiem wam szczerze, jak się dowiedziałem o tym, to
trochę nie mogłem uwierzyć, że to jest pierwsze spotkanie, pierwszy koncert, ponieważ brzmią ze sobą tak koherentnie, jakby grali ze sobą od wielu lat. Masaya Hijikata na perkusji akustycznej. No Masaya to jest w ogóle temat na osobną opowieść, bo znamy się już parę ładnych lat. Co ciekawe, poznaliśmy się przez sprzęt audio, bo kiedyś Masaya przyniósł do renowacji swoje telefunkeny i jakoś się tak złożyło, że poczuliśmy, że mamy dużo wspólnych tematów. Pomimo, że mój angielski na początku, zresztą dalej nie jest najlepszy, ale wtedy dosłownie porozumiewaliśmy się na migi. No ale muzyka zbliża. Udało nam się jakoś ze sobą komunikować za pomocą muzyki głównie na początku, ale tak jak wspomniałem, wiele mamy wspólnych pasji, bo Masaya uwielbia stare przetworniki z epoki, takie jak Telefunken, Izofon, i tą pasję do dźwięku, do brzmienia, do muzyki współdzielimy. Zresztą jest to jeden z moich ulubionych kompanów do słuchania muzyki. Jego celne opinie, ostre jak brzytwa, jego bezkompromisowość i w tworzeniu, i w słuchaniu muzyki, i w opiniowaniu jej jest jedyna w swoim rodzaju. W ogóle jestem niezwykle wdzięczny za tą znajomość. Mam nadzieję, że będzie trwała jeszcze bardzo długo, bo muzyka, którą też tworzy Masaya, jest wyjątkowa i bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej osób ją poznało. Masaya zresztą rozgląda się za kolejnym projektem, w którym mógłby uczestniczyć, także jeżeli słyszeliście, że ktoś szuka perkusisty no ze wszechmiar wyjątkowego, polecam się do niego odezwać, jeśli słyszeliście o jakimś ciekawym projekcie albo macie ochotę pograć z kimś wyjątkowym. To Masaya czeka na kontakt od Was. No i chyba tyle.